Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Audi Q7. I to będzie test plus relacja, bowiem Q7 wybrałem się w naprawdę niesamowitą podróż. Jak nie interesuje Was Audi i od razu chcecie przeskoczyć do relacji, to teraz na ekranie widzicie znacznik, gdzie trzeba przeskoczyć. A resztę zapraszam na test. Audi Q7 jest największym SUV-em od Audi, produkowanym od 2005 roku. Od 2015 jest druga generacja. I ja właśnie testuję drugą generację i to po drugim odświeżeniu. Odświeżeniu, które miało miejsce w 2024 roku, czyli w tym, i klasycznie objęło zderzaki, grill czy reflektory. Teraz na ekranie widzicie wersję z 2015, czyli wtedy, kiedy pokazano drugą generację, wersję z 2020, czyli po pierwszym odświeżeniu i obecny wariant z 2024. Różnice drobne, ale jednak widoczne. Nowa Q7 naprawdę dobrze wygląda, masywnie, ale nie ociężale. Ja też miałem te opcjonalne laserowe światła, które są nowością i które w nocy świecą niesamowicie. Snop światła ma ponad 700 metrów i robi wrażenie. Dodatkowy bajer to możliwość zmiany sygnatury świetnej, chociaż to już jest raczej zbędne. Wróćmy jeszcze do wyglądu, bo Q7 dobrze wygląda, ale jak większość nowych aut musi być dobrze skonfigurowana. W podstawie Q7 wyjeżdża na 19-calowej feldze, która w normalnym aucie jest już wielkim kołem, ale nie w Q7. Q7 ma 5 metrów i 7 cm długości, 1,97 m szerokości oraz 1,74 m wysokości. To jest wielkie auto, które potrzebuje wielkich kół, żeby dobrze wyglądać. Ja miałem aż 22-calowe koła i faktycznie na aucie prezentują się świetnie, ale też kosztują aż 19 000 złotych ekstra. Zresztą wspomniane wcześniej lampy laserowe to dopłata 15 000 złotych z przodu oraz niemal 6 000 złotych z tyłu. W podstawie za to mamy pneumatyczne zawieszenie, które pozwala na regulację aż o 9 cm pomiędzy skrajnymi położeniami. Prześwit maksymalny to 24,5 cm. Dodatkowo w bagażniku mamy też przycisk do obniżenia tylnej osi w celu łatwiejszego załadunku. Na najniższym położeniu Q7 wręcz leży na tych 22-calowych kołach. To, co mi się nie podoba w Q7 po odświeżeniu, to nowe oznaczenie S-Line, czyli pakietu sportowego, który miał też testowany egzemplarz. Ten czerwony rąb przed Q7 może lekko zmylić, że jest to SQ7. Zwłaszcza, że auto ma ładnie wyeksponowane, prawdziwe wydechy. W takim razie pora na bagażnik. I tutaj warto dodać, że Q7 jest 5 lub w opcji 7-osobowe. Dopłata dodatkowego rzędu to 9 000 złotych. I ja właśnie taką wersję miałem, z trzecim rzędem siedzeń. Pojemność bagażnika dla wersji 5-osobowej to 867 litrów, a dla testowanej 7 jest 780. Oczywiście przy złożonych fotelach z trzeciego rzędu, bo jak je podniesiemy, to bagażnik jest ponad 2 razy mniejszy. W ogóle fotele są elektrycznie podnoszone, z tym, że trzeba pamiętać, żeby drugi rząd był nieco odsunięty, bo inaczej się nie podniosą, bo będą haczyć. W bagażniku mamy też haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę, boczne przegródki, a także jest schowek pod podłogą, z tym, że u mnie był niemal cały zajęty przez opcjonalne audio. Świetne jest też to, że po złożeniu wszystkich foteli mamy idealnie płaską powierzchnię. Tu jest ponad 2 metry długości, więc można je spokojnie spać albo wrzucić cały duży rower. Piękna sprawa. W takim razie wskakujemy do trzeciego rzędu. Jak się domyślacie, ja i moje 186 cm to za dużo na to miejsce, ale dla dzieci w zupełności wystarczy. Co więcej, z tyłu są 2 izofixy. Ba, cała Q7 ma aż 6 izofixów, bo w drugim rzędzie są dodatkowe 3, a i przedni fotel pasażera też ma jedno złącze. Bardzo ładnie. W takim razie siadam do drugiego rzędu, gdzie jest najwygodniej. Miejsca jest mnóstwo, kanapa jest przesuwna oraz poregulowane oparcia i są tam 3 oddzielne fotele. Jedyne, co mi nieco przeszkadzało, to nie da się cofnąć zagłówka, ma on tylko regulację góra-dół, co w trasie denerwuje. Poza tym są oddzielne strefy klimatyzacji, podgrzewanie kanapy, podłokietnik ze schowkiem, są złącza, są bardzo dobre materiały i wielki panoramiczny dach nad nami. No jest tutaj niemal wszystko. Ale jeszcze więcej opcji jest z przodu, bo tam dodatkowo fotele mogą mieć masaże oraz wentylację. Fotele są super wygodne, nic nie męczą, a my mamy świetną pozycję. W
takim razie pora na deskę rozdzielczą. Na świetną deskę rozdzielczą, która jest klasycznie nowoczesna. Klasyczna, bo ma zwykły układ bez wystających ekranów, tylko wszystko jest ładnie wkomponowane, a nowoczesna, bo ma dużo ekranów. Nawet o jeden za dużo, bo moim zdaniem ten od obsługi klimatyzacji jest zbędny. Dużo łatwiej by to się operowało fizycznymi przyciskami. Zwłaszcza, że reakcja na dotyk na tym ekranie, jak i na tym na górze, jest czasami zła i trzeba po 2 razy klikać. Zresztą, to menu główne też wymaga już moim zdaniem odświeżenia, bo raz, że długo się włącza, także po uruchomieniu trzeba czekać 20 sekund, żeby cokolwiek tam kliknąć, a 2, już te grafiki też wyglądają nieco staro. Świetne są za to grafiki od zegarów cyfrowych, które są bardzo czytelne i mają kilka motywów, w tym jeden klasyczny. Na zegarach możemy też włączyć widok nocny, który jest wybawieniem, jak jeździmy na przykład przez jakieś lasy. Zobaczcie, ja na przykład w nocy wypatrzyłem sarnę, której normalnie bym nie zauważył tak szybko. No to jest naprawdę świetne. Złe za to są te wielkie połacie piano black, które bardzo mocno oślepiają, bo odbijają słońce, kurzą się, palcują oraz rysują. Tu powinien być inny materiał. Niestety w konfiguratorze nie widzę, że można go czymś innym zastąpić. Sprawdźmy więc pasowanie i pozostałe materiały. Spasowanie jest naprawdę bardzo dobre, tak samo jak i materiały. Jedyne tylko to piano black wkurza, reszta jest bardzo dobra. Cieszę się też, że producent wciąż zostawił fizyczne przyciski na kierownicy czy na dachu, a nie pchał się w dotykowe. Te są od świateł, ale na szczęście tu się bardzo rzadko klika. To pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. Pod maską w Q7 mamy 3 silniki. Jest 3.0 V6 diesel, jest 3.0 V6 benzyna oraz jest 4.0 V8 benzyna. Dodatkowo jest też hybryda plug-in, ale ona też jest oparta o silnik 3.0 V6. Tym samym mamy moce w Q7 od 231 do aż 507 koni. Jest duży wybór. Ja do testów mam 3-litrowego diesla o zwiększonej mocy 286 koni. Tak ten silnik brzmi. Słychać, że jest to diesel, ale też czuć pojemność. Czuć, że to jest coś więcej niż 2 litry i 4 cylindry. Zresztą nawet wydech brzmi ładnie jak na diesla. No i są naprawdę wystarczające osiągi. Q7 ma 286 koni, 600 Nm, napęd na 4 koła oraz automatyczną 8-biegową skrzynię biegów. A to powinno nam dać 6,1 sekundy do setki, więc pora to sprawdzić. Wynik to 6,3 sekundy, czyli delikatnie gorzej niż podaje producent. Ale to i tak jest bardzo szybko, zwłaszcza, że tak duży moment oznacza niezłą elastyczność. Tylko jest jeden problem. Skrzynia ma bardzo duże opóźnienie i to nawet w trybie Dynamic.
Jak widzieliście, była też próba ze zgaszonym silnikiem, bo jest tutaj miękka hybryda, która potrafi podczas jazdy zgasić silnik. I zmierzyłem też przyspieszenie w najwolniejszym trybie i wynik to 7,7 sekundy. Dużo wolniej niż w trybie sportowym, ale wciąż wystarczająco. Zwłaszcza, że jest to wielkie i ciężkie auto, które waży 2180 kg. Wersja bez trzeciego rzędu waży 80 kg mniej. Ale pomimo tak dużej macy, nie czuć tego i auto jest naprawdę komfortowe. Dużo tutaj robi zawieszenie, które w trybie komfortowym pięknie wybiera nierówności i wręcz płynie. Znowu w trybie Dynamic jest sztywniej i nieco bardziej sportowo. Z ciekawostek, to w konfiguratorze znalazłem możliwość zamówienia ceramicznych hamulców za 50 000 złotych. Ciekawe, czy ktoś kupił tego diesla z ceramiką. To, czego ktoś nie wybrał do testowanego egzemplarza, to hak holowniczy. A szkoda, Q7 może pociągnąć na haku do 3,5 tony. Dobra, ale jak diesel to spalanie, bo po to się właśnie kupuje taki silnik. W mieście Q7 ciężko zejść poniżej 10 litrów, co przy takim gabarycie jest zrozumiałe. W trasie jest dużo lepiej i przy 120 zużycie to około 7,5 litra, a przy 140 9,5. Jak załadujemy Q7 4 chłopami, zapełnimy pełen bagażnik oraz 4 rowery na dach, to spalanie wzrasta o jakieś 2 litry, czyli przy 120 mamy około 9,5 litrów. Dobry wynik. Bak paliwa ma 85 litrów, co oznacza bardzo duży zasięg. W trasie diesel jest najlepszy. I ja w taką trasę pojechałem. Łącznie zrobiłem ponad 2600 km, ale zanim o niej opowiem, to jeszcze cennik. Podstawowe Q7 z silnikiem 3.0 TDI o mocy 231 koni to dodatek 344 tysięcy złotych. Dopłata do mocniejszej wersji, czyli takiej jak ja testuję, 286 koni, to 19 tysięcy złotych. Benzyna o mocy 300-400 koni kosztuje 376 tysięcy złotych. Oczywiście w podstawie, bo mój egzemplarz nie kosztował 384 tysięcy złotych, bo tyle kosztuje wersja S-Line, tylko 644 tysiące złotych, więc miałem dodatków za 260 tysięcy złotych. Niestety, ale tak drogo już jest w tej klasie. A samo Q7 to naprawdę świetny samochód, jak ktoś potrzebuje dużego rodzinnego SUV-a. Jest pakowny, jest ekonomiczny, ma niezły napęd, dobrze wygląda i niestety dużo kosztuje. Kawał porządnego auta, a z tym silnikiem jest pięknym pożeraczem kilometrów. I właśnie dlatego zapakowałem na dach 4 rowery, zebrałem ekipę i ruszyłem na Nürburgring. Na Nürburgring, czyli jeden z najlepszych torów na świecie, który jest dostępny dla każdego zwykłego śmiertelnika, który może sobie zrobić kółko swoim samochodem. Tym razem jednak nie do końca chodziło tylko o samochody, ale i o rowery. Co roku jest tam impreza Rad am Ring, czyli jazda rowerem po Nürburgringu. I jest to jazda 24-godzinna. To znaczy, może być, bo my oczywiście aż tak walnięci nie jesteśmy, chociaż w głowie wciąż rodzą się pomysły, żeby wystartować w drużynowym wyścigu 24-godzinnym. Ale to może za rok. W tym roku wykupiliśmy bilet na 3 godziny jazdy wolnej. W tym czasie da się zrobić około 3 kółek, choć nasz plan był na 2. Ale zanim zdjęliśmy rowery z dachu, to wpadliśmy oglądać Track Day. Ależ to jest cudowne miejsce, bo tam można niemal cały tor obejść z buta czy na rowerach i oglądać różne zakręty. A po południu dojechała do nas druga ekipa z Audi RS3, która od razu kupiła 12 okrążeń i ruszyła na tor. Najlepszy czas BTG RS3 to 8 minut 39 sekund, więc naprawdę nieźle jak na pierwszy raz na torze. Brawo Sosna. A drugi dzień to już rower. Wrzucę teraz surowe nagrania z naszych telefonów, które mam nadzieję, że opowiedzą nieco tą historię. Zacznę od przedstawienia ekipy. No nie pełnej, bo jeszcze jest ekipa z RS3. Pozdro pany. I cała ekipa. Marek. Michał. Łukasz. I ja.
Jedziemy. Jedziemy, góra. Ogień. Ogień. Ruszyła maszyna. To i my ruszamy. Zobaczymy, jaki będzie rekord prędkości. Sprawdzimy na liczniczku. Na razie mam 48. No jest do pobicia. Jest do pobicia. Dobry mu się prowadzi. Ty możemy zrobić coś lepiej za drugim punktem, nie? Dobrze poszło. Rozerwana opona. Dobra. Dobrze się zaczęło. Przebiłem oponę na pierwszych 100 metrach. Jak F1? 20 minut opóźnienia. Łogień! No i jedziemy. Pięknie. 12 km przejechane chyba w 10 minut. No i teraz zaczynamy podjazd. Jak słyszycie, dyszę jak lokomotywa. Jedziemy. Nie było ciężko. Jest ciężko. A tu chłop sobie jedzie z dzieckiem. Mistrz. Najważniejszy punkt. Wiem, że jak dojeżdżam do karuzeli, to potem już będzie tylko lepiej. Myślę o tej górce. I tu jest dramat. 17%. Ach. No i mamy to. Przejechałem całe kółeczko jedno. Cały czas w głowie rozmyślam, czy robić drugie, czy nie. Została mi jeszcze cała prosta startowa. Czas BTG. No około 40 minut, więc nie najgorzej chyba poszło. Zobaczymy. Na razie jestem zasapany jak lokomotywa. Ale zaraz może jakieś wody się napiję. I na końcu tej prostej zobaczymy, czy jedziemy dalej, czy nie. Ogień. Teraz ważna decyzja. Jeszcze jedno kółko. Czy nie? Ojejku. Chciałbym. To co? No to próbujemy. Robię jeszcze jedno. Coś czymś to może być błąd. No kurczę. Udało się. Drugie kółko lecimy. Wykonałem teraz 14 km. Teraz tylko jeszcze duży podjazd i no można powiedzieć, że będę prawie w domu. Jest petarda. Nogi płoną. Ogień! Mamy to. Drugie kółko. Ach, duma. No i sprawdzimy, dojechałem. Średnia maksymalna 85,10. A! Tak, przebiłem oponę tuż po przejechaniu dosłownie 500 metrów toru i ruszyłem biegiem wracać na start i serwisować rower. Udało się jednak szybko uporać i strzeliłem jeszcze 2 kółka po torze. Było ciężko, ale było warto. Osiągnąłem niemal 85 km na godzinę, co na moim rowerze MTB jest nie lada wyzwanie. Którzy jechali i tak. Można. Po jazdach przyszła pora oglądać zawodowców, którzy jeździli 24 godziny. I tak, były osoby, które jeździły non-stop same przez 24 godziny. Najlepszy facet indywidualnie zrobił 27 kółek, czyli średnio 53 minuty na okrążenie. To moje 2 kółka trwały 2 godziny i 3 minuty, a nie zatrzymywałem się nawet na sekundę. Szok! Drużyna, która zrobiła najwięcej kółek, to był zespół 8-osobowy i zrobili 33 kółka. Też nieźle, chociaż mnie i tak rozwalają ci, co jeździli indywidualnie. Wśród kobiet najlepsza zrobiła 23 okrążenia, też niesamowite. Brawo. I co lepsze, oni jeździli w nocy i częściowo w nocy w deszczu, a tam z górki rozpędzali się do 115 km na godzinę. Szok! Oczywiście nie obyło się od lekkich wypadków, bo przy takich prędkościach i mokrym asfalcie, to niestety jest nieuniknione. Łącznie wystartowało niemal 10,5 tysiąca osób, czyli został pobity rekord uczestników. Impreza niesamowita, bo to jest połączenie rowerów i motoryzacji, czyli 2 moje pasje. Piękna sprawa. A na koniec, w drodze powrotnej zahaczyliśmy jeszcze do Loch Collection, czyli naprawdę niezłej wystawy z niesamowitymi autami. Celica GTR, Ford GT, Veyron, Countach, F40, F50, Enzo i wiele więcej. Bilet kosztuje około 26 euro, ale moim zdaniem warto. W ogóle warto to się wybrać na Nürburgring, bo nie ma drugiego takiego miejsca w Europie. Tam nawet idąc na zakupy do sklepu pobliskiego są akcenty motoryzacyjne, czy w każdej knajpie. A już nie mówię o autach, bo tam ciągle coś się kręci. A to klasyki, a to ringtoole, a to jakieś mega wersje aut. No dla mnie to jest raj. I taka wyprawa to jest po prostu coś pięknego. Na koniec zostawiam różne dziwne filmy i zdjęcia. Genialna ekipa, genialne samochody, genialne rowery, genialne miejsce. Nürburgring. Cześć! Można tym pasem jechać? Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże. Bez patrzenia? Pompuj. O, idzie. Ogień. Jest? Może być. Dzięki. Widziałem.
to do a quick roundabout lap? Yeah, okay. Although we crashed first. Ała. Nagrałeś to? Wyślesz mi na mój telefon? Priorytety. Nie można je odwyjść. O, patrzcie jaki zestawik. Porsche 914. Cayenne z przyczepą. Już dalej. Będąc w Nürburgringu, tam jest piękny zameczek. Nie można nie odmówić stacji benzynowej. I ta stacja benzynowa jest magiczna. Już wam mówię dlaczego. Chodzimy do stacji. No wiadomo, zwykła stacja. Wszystko można tutaj kupić. Przechodzimy. O, troszkę modelików, fajnie. Dużo gazetek, wiadomo, modeliki. Idziemy dalej. Ciuchy, ciuchy, ciuchy. Spoko, jest coraz lepiej. O, modeliki, coś tutaj już widzimy, że coś się dzieje. No i wchodzimy tutaj. Jak ktoś lubi modeliki, to jest prawdziwy raj. On takich naprawdę małych, na przykład zobaczcie na tą Isettę, no to jest wielkości palca. Idziemy dalej, to można kupić takie modeliki naprawdę konkretne, gdzieś tutaj widziałem, takie duże były. No coś wspaniałego, coś wspaniałego. Oczywiście ceny też są wspaniałe. Ale za pasję trzeba płacić. Jaka ta jedyneczka pick-upik. Zobaczcie co tu się dzieje. No piękna sprawa. Jak będziecie gdzieś na Nürburgringu, to koniecznie wstąpcie do tej stacji benzynowej. Chociażby po to, żeby kupić sobie naklejeczkę z ringiem. Oczywiście jeśli zrobicie kółko. Cześć!